The Lich, w polskiej wersji znany też jako Król Zły, jest on esencją zła i głównym antagonistą serii Pora na przygodę. W tym filmie postaram się jak najdokładniej opowiedzieć jego historię. Po raz pierwszy możemy go zobaczyć w odcinku Śmiertelne Zło, kiedy to Finn wraz z Jake'em i królewną Balonową udają się do tajemnej komnaty w zamku. Tam królewna opowiada im o starożytnym złu, które zostało zaklęte w bursztynie przez Billego. Okazuje się, że Lich posiada moc kontrolowania umysłu, więc aby nie ulec jego wpływowi, Finn i Jake muszą nosić specjalne talizmany. Niestety w plecaku Finna ukrył się ślimak, a ponieważ ten nie posiadał talizmanu, który by go chronił, Lich przejął nad nim władzę. Ślimak będący pod kontrolą rozbija bursztyn i uwalnia przy tym esencję zła. Finn i Jake wyruszają w pogoń za Lichem, który zmierza do swojego źródła mocy, które jest kubłem z radioaktywną substancją. Jednak przez Lodowego Króla nie udaje im się to i widzimy wybuch świadczący o sukcesie Licha. Finn zostaje opętany przez złego, ale po chwili udaje się mu przezwyciężyć jego moc i pokonać Licha. Jednak nie było to wystarczające i w dalszych odcinkach widzimy, że Lich odrodził się w ślimaku. Następnie w odcinku zatytułowanym Król Zły, w śnie Finna, który był wizją, widzimy, jak Lich pokonuje Billego, a dokładnie to pozbawia go życia, a następnie nakłada na siebie jego skórę. Finn, zmartwiony swoim snem, odwiedza Billego i opowiada mu swój sen. Ten mówi, że to zły omen i prosi go o pomoc w ocaleniu świata. Finn oczywiście się zgadza i wyruszają na misję. Zadaniem, które Finn i Jake dostali od Billego, jest wykraść wszystkie klejnoty z koron krainy. Wykonują swoje zadanie i postanawiają zrobić sobie przerwę. Finn zagląda do torby Billego i zaskoczony wyciąga z niej księgowidło. Klejnoty wtedy zaczynają lewitować i układać się w księgowidle. Wtedy Billy za pomocą swojego klejnotu aktywuje przewodnika, który opowiada im, czym jest hologram, który widzą. Cześć, nazywam się Buku. To, co tu widzicie, to jest mapa światów. Mapa owa pokazuje wszystkie wymiary i połączenia między nimi. Na przykład teraz widzicie wymiar, który zawiera cały nasz wszechświat. Słuchajcie, w centrum wszechświata znajduje się tak zwany pokój czasu, uważany za prawie namacalne schronienie wszechmocnego Prismo. Pokój czasu od zarania dziejów funkcjonuje poza czasem. Tworzy fale, które rozpływają się na dalsze wymiary, natomiast niektóre wymiary są połączone na stałe i można się między nimi swobodnie przemieszczać. Inne wymiary łączą się tylko na pewien czas naturalnymi tunelami, jeszcze inne można scalić sztucznie, otwierając portale, na przykład przy pomocy specjalnych artefaktów. Gdy klejnoty trafią do Enhydrionu, magiczna księga będzie mogła stworzyć portal do dowolnego wszechświata. Aktywny portal tworzy dylatację czasową, czyli taki układ, w którym każdy koniec korytarza synchronizuje się, umożliwiając bezpieczne przejście cząstek przez zawiłe meandry kosmicznego czasu. Finn i Jake udają się po ostatni klejnot, który należy do królewny Balonowej. Jednak podczas wykradania klejnotu królewna wyczuwa, że coś jest nie tak i wybiega za Finnem, który biegnie do Billego. Balonowa oznajmia, że to nie jest Billy, tylko Król Zły. Niestety do Finna dociera to zbyt późno. Billy? The book. Finn, give me the book. Quickly, child. We're running out of time. Lich! You messed Billy up. You just want to mess me all up. Mess everyone up. You tricked me. No, child. It's all true. The book has great power. Thanks, Finn. I couldn't have done it without you. Przez księgowidło otwiera portal do pokoju czasu, a Lich przez niego przechodzi. Następnie akcja przenosi się do pierwszego odcinka 5. sezonu, w którym to Finn i Jake gonią Licha biegnącego do pokoju życzeń i kiedy w końcu go doganiają, Król Zły znika z uśmiechem na ustach. Różowa postać nazywająca się Prismo oznajmia im, że Król Zły zażyczył sobie zagłady wszelkiego życia. I tutaj radzę wam naprawdę zapamiętać ten moment i życzenie złego, ponieważ w przyszłości będzie to ważne. Ale na razie wróćmy do teraźniejszości. W trakcie odcinka dowiadujemy się, że życzenie wypełnione przez Prismo nie zmienia obecnego wszechświata, tylko tworzy jego alternatywną wersję, w której to życzenie jest spełnione. Finn wypowiada życzenie, aby Król Zły nigdy nie istniał i przenosi go to do innego wymiaru. Jake widzi, że Finn sobie słabo w nim radzi, więc wypowiada życzenie,
aby zmienić życzenie króla złego z zagłady wszelkiego życia na życzenie, w którym Finn i Jake wracają do krainy O. Chciałbym, żeby wszelkie życie wyginęło, żeby Jake i Finn wrócili do domu, do O. Zaraz! Nie tego chciałem! Wybacz mi, masz jeden strzał. Akcja przenosi się do pierwszego odcinka 6. sezonu. Widzimy w nim imprezę odbywającą się w pokoju życzeń Prismo, a na niej Licza stojącego w bezruchu. Postacie pytają, dlaczego Licz nie kontroluje myśli wszystkich wokół i nie pozbawia ich życia. Prismo wyjaśnia, że celem Licza jest niesienie masowej śmierci. Jednak jest on teraz uwięziony w pokoju życzeń przez Prismo, więc jest niegroźny. Jednak w dalszej części odcinka widzimy, jak zły się wybudza i następnie przez obudzenie Prismo dostaje się on do Cytadeli, która jest więzieniem DLA międzywymiarowych przestępców. Licz zostaje uwięziony w krysztale, jednak swoją mocą zaczyna go rozpuszczać. Następnie zabiera się on również za inne kryształy, uwalniając przy tym międzywymiarowych przestępców. Dowiadujemy się, że w skład więźniów wchodzą tak zwani starożytni, ale o nich opowiem za chwilę. Kiedy Licz wypowiada swoje przemówienie Finnowi, ten wykorzystuje jego nieuwagę i rzuca w niego krew strażnika Cytadeli, która zamienia go w dużego dzieciaka, tłumiąc przy tym starożytne zło. Kolejny odcinek to Złote Gwiazdki. Król Zły jest teraz wielkim dzieckiem nazywającym się Słodziak i został on adoptowany przez Słoniczkę. Podczas jego pierwszego dnia w szkole został on zwyzywany przez inne dzieci i uciekł ze szkoły. Spotkał on wtedy gościa nazywającego się prawdziwym królem O oraz Toronto. Pocieszyli oni go, a następnie wykorzystywali jego wizerunek do zarabiania pieniędzy. Jednak Słodziak później zrozumiał, że był wykorzystywany, a przez to, że król O oraz Toronto byli dla niego niemili, zostało w nim obudzone zło, czyli Licz. Before there was time, before there was anything, there was nothing. And before there was nothing, there were monsters. Licz dziękuje im za przebudzenie go, a następnie opowiada im swoją historię. Przed czasem i przed wszystkim było nic, a przed nicością były potwory, które wypełniały ówczesną przestrzeń. Licz, podobnie jak więźniowie z Cytadeli, których nazwał starożytnymi, pochodzą sprzed powstania czasu, co oznacza, że narodzili się przed wielkim wybuchem. Słodziak budzi się z transu, a jego dręczyciele uciekają przed tym, co właśnie zobaczyli. I tutaj historia tego Licza na razie zastyga w miejscu, ponieważ teraz opowiem alternatywnej wersji Króla Złego, która powstała w świecie, w którym Finn życzył sobie, aby Król Zły nie istniał. Wracamy tutaj do pierwszego odcinka 5. sezonu i na szybko go streszczę. Życzenie Finna stworzyło tak zwany Farmworld i był to świat pozornie bez magii, w którym Jake był zwykłym psem. Ojciec Finna miał w tym świecie problemy z tak zwanym gangiem losu, więc jego matka kazała mu sprzedać osła, aby mogli spłacić długi. W trakcie drogi na targ Finn wpadł do jaskini razem z Jake'em. Zauważył on szkieleta z koroną przygniecionego przez wielką zamrożoną bombę atomową. Ten szkielet to alternatywna wersja Szymona Petrikowa, czyli Lodowego Króla. Finn chce zabrać koronę, aby ją sprzedać. Jednak zza bomby wychodzi staruszka z pistoletem. Ta staruszka to alternatywna wersja Marceliny. Opowiada ona o tym, jak Szymon uratował świat przed wielką bombą zawierającą starożytne zło, zamrażając ją i zostając przez nią przygnieciony. Finn pomimo zakazu zabiera Korn, a później zmuszony przez okoliczności zakłada ją i dopada go szaleństwo. Zaczyna używać lodowych mocy, generując przy tym wstrząsy i sprawiają one, że zamrożona bomba pęka na pół i wybucha, uwalniając przy tym esencję zła. Jake wpada w tym wymiarze do radioaktywnego zbiornika, wchłaniając przy tym esencję zła i zostaje on dzięki temu królem złym. Podsumowując, w tej rzeczywistości Finn został lodowym królem, a Jake królem złym. Akcja przenosi się do odcinka pod tytułem Crossover. Tam alternatywny Licz zbiera klejnoty, aby za pomocą księgowidła otworzyć portal do innych wymiarów. Portal zostaje otworzony. Finn odcina dłoń alternatywnego króla złego, a Jake zrzuca ją do portalu i widzimy, jak ręka się pomnaża oraz wpada do wszystkich wszechświatów jednocześnie.
Jedna z tych dłoni wpada nawet do krainy. O! Finnowi udaje się pokonać alternatywnego Licza za pomocą od Prismo. Jednak przez to, że dłoń Króla Złego wpadła do portalu, Król Zły został pomnożony i przeteleportowany do wszystkich wymiarów jednocześnie. Teraz wrócimy do pierwotnego Licza, który został uśpiony w słodziaku, ale najpierw omówię pokrótce skąd Licz, czyli esencja zła, pojawiła się na Ziemi w odcinku Evergreen, który dzieje się około 66 milionów lat przed wydarzeniami z serialu. Widzimy zieloną kometę posiadającą rogi, która leci w stronę Ziemi. Tak zwany mistrz Evergreen, będący żywiołem lodu. Wiedział, że ta kometa to wcielenie Licza. Jednak nie udało mu się zatrzymać komety i uderzyła ona w Ziemię. Następnie 1000 lat przed Finnem i Jake'em ta kometa została znaleziona przez ludzi i wykorzystana do stworzenia bomby atomowej. A następnie podczas wojny atomowej, zwanej również jako wojna grzybów, została ona zdetonowana i w ten sposób Licz został uwolniony na Ziemi. Przenosimy się teraz do 13 odcinka 9 sezonu. Zatytułowanego Szepty, tam widzimy słodziaka uciekającego w popłochu. Finn i Fern zauważają go i po chwili udaje im się go zatrzymać. Słodziak opowiada im, że ma koszmary senne i podczas zasypiania słyszy złowrogie szepty. Finn odpowiada, że to tylko sny, a słodziak, że śni mu się już tylko jedna rzecz, czyli Król Zły, nazywany przez niego złowrogim szeptaczem i mówi mu, że jest zły i zawsze był zły. Finn i Fern chcą odprowadzić słodziaka do domu, ale zaczyna się ściemniać, więc postanawiają się przespać w lesie. W środku nocy zbudzają się, ponieważ słyszą dziwne odgłosy i zauważają, że na słodziaku jest wielka ręka. Tak, to ta sama ręka, która w odcinku Crossover wpadła do portalu, więc jest to alternatywny Licz. Finn dostaje flashbacka i zaczyna rozumieć, że jest to ręka złego. Król Zły nazywa słodziaka cząstką siebie oraz swoim synem, mimo że jest to tak właściwie jego alternatywna wersja. Finn zaczyna gonić alternatywnego Licza, jednak się potka i wpada do dziury. You're so evil it's boring! You're basic, man! Yes, while the mortal world doubts and questions, I know exactly what I am. I am the ceaseless wheel, the last scholar of gold. I am your doom. Licz nazywa siebie niezatrzymanym kołem oraz ostatnim uczniem niejakiego Golba. Do komnaty wpada słodziak. Licz jest przekonany, że zło już się w nim obudziło, ale słodziak odpowiada, że nie jest królem zła i pokonuje alternatywnego Licza mieczem. I tak właśnie słodziak ostatecznie pokonuje esencję zła, która w nim jest, a alternatywna wersja Licza umiera. Jednak to nie koniec, bo tutaj historia przenosi się do serialu Fiona and Cake. W 8 odcinku widzimy Fiona, Cake oraz Szymon przenoszą się do wszechświata, w którym nie ma żadnych ludzi, ani też żadnej roślinności. Spotykają oni tam jedynie Bimo, który wyjaśnia im, że pewnego dnia wszyscy nagle zamienili się w szkielety. Wcześniej mówiłem wam, aby zapamiętać życzenie Króla Złego z pierwszego odcinka 5 sezonu. Zażyczył on sobie zagłady wszelkiego życia, a ponieważ mistrz życzeń Prismo, wypełniając życzenia, nie zmienia obecnego wszechświata, tylko tworzy nowy. Jego życzenie stworzyło zupełnie nowy wszechświat bez życia. Bimo w tym świecie istnieje dlatego, że nie jest on żywą istotą, a jedynie robotem. Ale dlaczego ten wszechświat w ogóle istnieje, skoro Jake zażyczył sobie, aby zmienić życzenie Króla Złego? Cóż, Prismo nie posiada mocy, która pozwalałaby mu cofać czas, a więc wypełniając życzenie Jake'a stworzył on alternatywną wersję Króla Złego, która zażyczyła sobie, aby Finn i Jake wrócili do domu. Oznacza to również, że słodziak nie jest oryginalnym Lichem, a jedynie alternatywną wersją. Oryginalna wersja Licza znajduje się właśnie w tym martwym świecie. Pod koniec 8 odcinka Fiona, Cake oraz Szymon udają się do jaskini niejakiego Jerego. Tam spotykają Licza, chcą uciekać, ale Licz ich zauważa i używa swojej mocy i mówi do Szymona. Cease. Ice Wizard, so you have risen again. In olden days, I would have rewarded your insolence with death 1,000-fold. Licz przestaje ich kontrolować i zastyga w bezruchu. Szymon wnioskuje, że Licz wydaje się naprawdę przygnębiony. Później Szymon otwiera portal do świata Golba, a właściwie to Golb Betty. Ale żeby to zrozumieć, polecam obejrzeć finał Pory na przygodę.
Licz przechodzi przez portal i widzimy, jak modli się do Golba. Licz mówi, że kiedy pozbył się całego życia, stracił jednocześnie swój cel. Pyta on Golba, dlaczego tak musi być, ale nie dostaje odpowiedzi. W końcu zdenerwowany Licz każe mu odpowiedzieć, ale Golb postanawia go ukarać i zamienia w jeden z setek orbitujących wokół niego bloków. I tak właśnie kończy się historia oryginalnego Licza. Licz nazywał siebie uczniem Golba. Bardzo możliwe, że kostki orbitujące wokół Golba to jego inni uczeni, którzy źle wykonali swoją misję. Ale to w dalszym ciągu nie koniec, ponieważ ręka alternatywnego Króla Złego wpadła do portalu multiversum i rozprzestrzeniła się na wszystkie możliwe wszechświaty. I właśnie w odcinku Odległe Krainy znowu razem Finn i Jake muszą znów zmierzyć się z Królem Złym. Odcinek ma miejsce w zaświatach. Tamtejszy Licz opętał panującą tam śmierć i chce zniszczyć koło reinkarnacji, a co za tym idzie, zniszczyć życie. Jednak Finnowi i Jake'owi udaje się go po raz kolejny pokonać i zaświaty są bezpieczne. Na obecną chwilę to cała historia Króla Złego, więc podsumowując, Licz jest istotą, która pochodzi sprzed powstania czasu, jest on ostatnim uczonym Golba, będącego chaosem i jedną z najpotężniejszych istot w uniwersum PNP. Około 66 milionów lat przed wydarzeniami z serialu wyruszył on jako kometa na Ziemię, aby nieść masową śmierć. A następnie 1000 lat przed wydarzeniami z serialu został on wydobyty ze wnętrza Ziemi i użyty jako bomba atomowa, która przyniosła zagładę rasie ludzkiej.